w sali numer 17, do której bardzo gorąco zapraszamy. No, oprócz tego zaczął się wykład Rubel Bolero 2, Tomasz Kleber opowiada, a później wizyt systemy automatyki studyjnej Mariusz Kowus 13:40, a 14 i po 14 kolejna przerwa, kawowa przerwa i to bardzo krótka przerwa, może zniwelujemy sobie część obsługi dotyczącej niektórych sal. Tak czy inaczej zapraszamy też do sali numer 1, tutaj warsztaty z David Systems. Zapraszamy gorąco, tych warsztatów jest dość dużo. Musisz rozstać do tej nowej sali. 9 warsztaty, systemy Genelec. Tutaj już mamy część, a właściwie nie, to jest część pierwsza w tej chwili tych warsztatów dotyczących Genelec, o których już wspominaliśmy. Te warsztaty prowadzi Jacek Majewski. Tych części warsztatowych jest dość dużo, czyli 7 nawet do godziny 17. No ale warto być od początku i warto być na wszystkich, bo to ma jakąś swoją całość. Więc jeśli Państwo są zainteresowani monitorami, to polecam, że warsztaty o tym już i sam prowadzący właściwie te warsztaty wspominał, jak ja o tym wspominałem. Także to sala numer 9. No, musimy złapać, bo nie będą. Ja powiem na tamtą salę, to nie ma sensu. A na której sali jest Rydo? Tu. A jak ja powiem, to będzie słuchać na sali, ludzie, którzy siedzą, więc wiesz, albo powiedzieć temu Grzeszowi, albo zbieraj tu ludzi. Losować wasze wizytówki. Here you go. And I bring upomników i tutaj największa korekta systemy audio przygotowane zamiast właściwie kamer, o których wspominałem, ale też naprawdę bardzo wartościowa rzecz, która na pewno Wam się przyda, system audio bezprzewodowy. Ja bym chciał mieć, myślę, że Wy też możecie mieć, wystarczy tylko bawić w trakcie afterparty, czyli po 17 w naszej nowej sali, którą mam nadzieję będziemy chętnie otwierać już o 17 w Studiotech. Otwarcie nowej sali w trakcie dnia otwartego. Ten wykład będzie prowadził, albo prowadzi już w tej chwili. Jeśli Państwo są zainteresowani, to polecam salę numer 5. River Bolero 2.0. All right. So, good afternoon. Welcome to my presentation. My name is Thomas Kloiber. I'm responsible for Central Eastern Europe for retail communications. And today I'm going to present to you one of our newest products, which is called Bolero 2.0 or Bolero Standalone. What is it? That's basically the wireless belt pack. I might hand it around so you can have a look and try it out. Basically, Bolero is a DECT-based system. Why is it DECT-based? Because it's license-free almost all around the globe. We put it on 1.9 gigahertz because that's a frequency where there is not too much traffic, so you won't be too disturbed by any other wireless equipment. So now there are two different versions of Bolero. The first one that we've launched around mid last year is the integrated version, which we see here in the artist system. So you would need to have an artist intercom in order to use Bolero, because there is a AES67 client card in the artist which is doing the mixing for the belt packs.
We've been highly successful with that so far. So it's out on the market around 1 year, a little bit more, and we've some more than 3,000 belt packs on the market by now. So it's really taking off, and we really got some great feedback from our customers regarding coverage, regarding audio quality and stability of the system. Obviously there is seamless roaming. If you have multiple antennas, the belt packs are registering always directly in the area of the antennas where they get the best coverage. And just this year at the NIB show, we launched the Bolero standalone version. What does it mean? Basically, you do not need an artist frame anymore. You do not need any kind of base station, but the mixing is done directly in the antennas. So what you do, and what I show later on, is you just daisy chain or connect the antennas to each other. You're having your belt packs, and that's it. Another possibility is with a 4-wire breakout box to interface to existing third-party intercom systems as well. So that's basically the newest kit on the market. Basically, there are 8 different areas where we differentiate ourselves with Bolero from our competitors. The first one is the codec choice. So the product has been developed completely from scratch. We had an older wireless system, but we decided to not go for that anymore and to develop it completely new. There is a very efficient codec which comes from the telco industry actually, which we're using, and it gives us the possibility to use the decked space in the most efficient way, but still having the best possible audio quality and get the best out of it basically. There is something called RF multipass tolerance. There is an advanced decked receiver built into the system which is recognizing if you're getting reflections, distortions. So we managed to get rid of these or to filter these out, so you always get the best signal possible directly from the antenna to the belt pack. There is very simple registration to the system. You have different possibilities. There is an NFC chip built into the belt packs and into the antennas, so you can just by holding the belt pack to the antenna register and log into the system, or you define one of the belt packs as your master belt pack. Like for example, if the antenna is already mounted up somewhere and you cannot go there anymore to register, then you just take another belt pack and register into the network. That's very easy and handy when you come to a production area and you say, okay, we need another belt pack, just register in and there you go. Networking is obviously a topic which I'll show you in a second, and power as well, which is slightly different now in the standalone version than it was in the integrated version. System capacity, I will show you, islands and partitioning, and obviously the design features. Maybe we can go into detail a little bit already now. If you're handing around the belt pack, you will see that it's very robust. It's waterproof, it's dust proof, so it's really made for outside productions in the OB van field and stadiums, for example. All these moldings around the belt pack, that's not just decoration, it's really stabilizing the belt pack in order to not make it break. Like also Gorilla Glass on the top, so it's really stable and rough piece of equipment. You've got different possibilities on how to use it in different ways. Obviously you can clip it on your belt like that, as it's a belt pack. But also it's got, if you see the belt clip on the bottom, it's got 4 rubber feet, little rubber feet on it, which makes it easy when you put it on the table, makes it very stable. So you can press the buttons without shifting the belt pack. So you can also use it as a small 7-key panel actually. There is the possibility to plug obviously the headphone. But also you can use a Bluetooth headset because it's got a Bluetooth chip built in as well. You can even connect your mobile phone to it via Bluetooth like in your car, and then take the phone calls from the belt pack, which gives you the possibility that you do not have to take off your headset, but you take the phone directly on the belt pack and also route the phone call to somebody else within the network. So imagine if some producer is coming into the area, then it's very handy that you can get these people on board as well.
What else can I say about it? It's also got the functionality of a walkie-talkie, because it's the first belt pack that has built-in speaker and a microphone, so you can use it like that as well as a walkie-talkie without any headset. But let's step forward. How is it set up? The integrated version, basically, you have the artist frame on the side. Then you go to a switch over an AES-67 network where you connect the antennas. You can enhance the distance, obviously, between the switches over fiber. And the belt packs are connecting, obviously, to the antennas. And you have a complete point-to-point setup. So it's not just groups or conferences, which you also have. But you have, like in a real intercom system, any point to any point can talk to each other. Now the new version, the standalone version, basically works a little bit different. And there is no IP switch in the middle anymore. We decided because it's easier for some people not to configure an IP switch and to set it up that way. Basically, you connect simply the antennas over Cat5 cable with the TDM network over it to each other, which is very easy, just plug and play. And you can even power multiple antennas with one power supply. That's what is shown here, basically, different in the setup. And this little box we introduced as well, which is the 4-wire interface, which enables you to talk to third-party manufacturers as well. There you go. Very simple piece of equipment, actually, which transfers AES-67 signals into analog 4 wires, 6 in, 6 out, and GPIO. So you can also trigger some lights or whatever from your belt packs. As I said, gives you the possibility to connect to PA systems or Clearcom or Telex intercom systems. Power is another topic. It's got redundant power capacities. This power supply, for example, if you plug it in here, it also powers the 2 belt packs on the side. So in total, 5 antennas can be powered by one power supply. And obviously, you can build then a ring for power and data in order to have it redundant and to be more safe. System capacity is another important topic. In one antenna space, you can have 10 belt packs. There is a maximum of 50 antennas and 100 belt packs in the European Union due to the DECT standards. That's slightly smaller, or half basically in the US. And you can have 100 antennas in one network. So really big system size. The antennas themselves, they're also quite smart, to be honest. You can decide the transmission power to be either low, medium, or normal, depending on the area that you want to cover. Either maximum range, then you power it up to a maximum, or you want to improve the density, then you lower power. For example, if you have like a rather small room, but a lot of belt packs inside, then you lower the power and you can have a maximum of belt packs in a small area. System islands, what does it mean? Basically you can have different settings or different studios where you have your designed belt pack system or conference, and you can program in advance that when one person is leaving this conference, moving on to the next area, the belt pack logs out of the first conference and automatically logs in with already the pre-configured settings. So you do not have to change anything. You can just walk over and be in another group. The user interface is basically quite simple. It's a web interface where you can do all the registrations, the configurations, the settings. You can have a look later.
So Bolero standalone, what are the top features? The mixing is done in the antenna, so again, no base station anymore, and you can connect to different vendors as well. There is data and power redundancy. There is no IP in that case, which for some clients, also in the event business, for example, might be easier to set up the system and very quick. The PSU powers more than just one antenna. The web GUI is very easy to configure. And as I mentioned, obviously the 4-wire breakout box. But all the features that I mentioned before, the advanced DECT receiver, the near-field communication, and the quality and the stability of the systems, obviously are also part of the standalone version, not only of the integrated one. So that was basically the product overview about Bolero standalone. But as we are not just doing intercom at Riedel, I would also like to give you a quick overview or update on our Medionet routing portfolio. I also brought some demo equipment which you will find close to the SNGs. You can have a look. We've been very successful these last years with our Medionet solutions in terms of replacing traditional monolithic routing with this decentralized concept, like for example in the Sky Germany new Cube, which is producing all the Bundesliga football championships. Studio Berlin, a 4K truck in Germany, TV Markisa in Slovakia. We've got a frame contract with NEP and delivered already a few trucks, also 4K trucks in Sweden, for example, and so on and so forth. So there is really a lot of success in terms of Medionet in decentralized routing as well. Just to give you an impression how this could look like, it's very modular and flexible system. So you can easily start at HD, for example, and say, okay, but in the next few years, I want to upgrade my system to 4K. And that simply happens very easily, basically. In that case, we have an AMP visual truck and a side van. You can imagine the side van is the upgrade to 4K, basically. So we have these core switches, which are called Metrons. Then we have the SDI in and out. And these are integrated multi-viewers. All the signals that are in the systems you can feed into the multi-viewer. So you do not need additional outputs, obviously, to go to the multi-viewers. And you can also reroute the multi-viewer images that you've created into the system, so you can get it out anywhere else. Obviously, the stage boxes are included as well, so you don't need additional inputs only for the stage boxes. So it's a complete networked system, which is very flexible when you want to upgrade it. Just connect additional frames over fiber, and you might be able to do 4K productions and not just HD productions. There are lots of references. I just picked a few in order to show you how the systems can be set up. DB Video in Belgium, I think it's already the third truck that they've equipped with Medionet. TV Markisa was one of my projects in Slovakia. Yes, just a quick update. As I mentioned, the demo units are here. They will also stay here for some time, so if you really want to get a more detailed look on it, just let us know. And please try out the Bolero, just walk around. I think we have 2 antennas here, one somewhere here in the area and one in the new facility, in the new building, and we are covering the whole area. Just walk outside, test it, and feel free if you have any questions to come. Thank you.
Jest. Znalazłem mikrofon. Dziękuję, Tomasz. Halo, halo. Pan z firmy Wizerte i będzie chciał nam opowiedzieć o pewnych aspektach nowoczesnego studia. Studia, które opiera się na, jak to powiedzieć, redukcji zatrudnienia, między innymi. To ta zła, a ta dobra na perfekcyjnym timingu, wykonaniu powtarzalnych czynności i sterowaniu urządzeniami w sposób, który daje możliwość niemylenia się albo mylenia się w mniejszym zakresie niż to ludzki umysł zwykł był robić. Raz, dwa, trzy.
trzy główne departamenty. Online, kanał newsowy i takie główne wydanie wiadomości. Wszystkie z nich są obsługiwane przez system Osarta. Mozart steruje tymi urządzeniami. Zarządza taką gamą urządzeń. Mikrofon działa. O, mikrofon działa, dobra. To może zrobimy tak. Czy muszę go gdzieś włączyć? Muszę włączyć? Jest, tak? Słychać? Nie, to znaczy, że gdzieś mamy problem w Dante, gdzieś w sieci tutaj, albo w którejś z tych jest rozpięty. Tu nie ma zamiutowanych rzeczy. Z mikrofonami? Z mikrofonami jest... Nie, jest włączony. Raz. Jest włączony. Cały czas włączony, także tutaj widać. Zresztą tłumaczenie idzie. Mikrofon jest stały. Sprawdźmy, kto siedzi. Dobrze, to będziemy kontynuować. Całość pracy tak naprawdę odbywa się w systemie newsroomowym. Akurat TV2 wykorzystuje iNews. Tu są wprowadzane wszystkie informacje zupełnie tradycyjnie, tak? Tak jak dla normalnego wydania newsowego. Dziennikarze wprowadzają informacje o swoich częściach o swoich materiałach. Montażyści przygotowują materiały, oczywiście gotowe klipy są zapisywane w systemie newsroomowym na placeholderach. Są trzy takie główne elementy, którymi posługują się dziennikarze. Pakiet, gdzie jest przeważnie klip, voiceover i grafika. I te rzeczy mają swoje odzwierciedlenie w timeline'ie systemu automatyki studyjnej. Przykładowo niebieskie elementy są to klipy, zielone elementy są to kamery, czerwone są to sygnale. Również wprowadzanie grafiki odbywa się z wykorzystaniem preview i automatycznie jest odwzorowywane na timeline'ie operatora Osarta w postaci czasowo oznaczonych momentów, kiedy ta grafika wchodzi. Raz. Raz. Tu nic nie mam. Raz. Ty słychać ciebie przez to? Przez ten. Tak. Ale to nie. Raz, dwa. Raz. Raz. Aha. Może nam się rozpiął jakiś ród, który nie wiemy. Możesz chwilę spróbować bez, a ja przywrócę to, tak? Nie mamy też z prezentacji. Ale nie mieliśmy podpiętej, więc to w ogóle jakby nie jest... No, miałem nadzieję wykorzystać właśnie mikrofon. A, okej. Rozumiem. Dobra, za chwilę z tym wrócę, dobra? Bo nie wiem, co mi się wydarzyło. No, tylko przejdźmy dalej, może wrócimy do klipu. Drugi use case z stacji Global z Kanady. Tak jak wspominałem wcześniej, system automatyki pracuje głównie w oparciu o runtime systemu. Natomiast główna kamera wyrażaj się. Po polsku się wyraża. To jest wszystko streamowane. Myślałeś, że to widać. A to
A, świetnie. Dobrze, spróbuję to zignorować. Może Państwu też się uda. Wspominałem o tym, że system automatyki studyjnej napędzany jest przez dane z newsroomu. Systemów automatyki studyjnej jest przynajmniej kilka na rynku i różne systemy w różnym stopniu są od tego systemu newsroomowego zależne. Część systemów tak naprawdę nie pozwala na żadne zmiany w obrębie Mozart, czyli narzędzie firmy Wizerte, daje tutaj bardzo dużą elastyczność. Tak naprawdę jesteśmy w stanie kompletnie odejść od tego, co przygotowywano zostało w systemie dziennikarskim i pracować niejako na makrach, na skrótach, które... Czy ja mogę stanę tak, dobra? Co przyjdzie? Nie, mam świetną audiodeskrypcję. No właśnie, chyba tak zrobię, no. Nie można go wyłączyć. Fantastyczny system. Stacja Global BC w Kanadzie zdecydowała się robić wieczór wyborczy za pomocą automatyki. A wiecie panowie, jak wygląda wieczór wyborczy, tak? Nic tak naprawdę nie idzie według planu. Wszystko musi być, reakcje muszą być natychmiastowe i stosownie do tego, co się dzieje. Stacja zrealizowała 5-godzinny wieczór wyborczy, w którym tak naprawdę wszystko zmieniało się cały czas. Wykorzystując właśnie magię. Także dwie przestrzenie, kamer było chyba w sumie około 10. Słychać, tak? O, dobrze, super. I biorąc pod uwagę... O, już mogę odsłonić. Biorąc pod uwagę standardy realizacyjne, w jakich ta stacja pracuje, tak jak tutaj napisałem, 6-8 osób obsługi technicznej pracowało przy całości eventu, gdzie normalnie załoga obsługująca szacowana była przez klienta na około 14-15 osób. Także zdecydowana redukcja, część osób została przesunięta do innych zadań, przykładowo operatorzy grafiki nie byli potrzebni tak naprawdę w studiu, zajmowali się zbieraniem danych, interpretacją danych, współpracą z redakcją, jakie dane najlepiej pokazać i w jaki sposób. Także podsumowując główne zalety Mozarta, to właśnie ta elastyczność, która pozwala nam w bardzo prosty sposób odejść od sztywnego rundownu do trybu breaking news. Edytor szablonów newsroomowych, coś co jest tak naprawdę clue integracji z newsroomem, czyli wszystkie figury realizacyjne i elementy realizacyjne, które są widoczne w newsroomie, są tworzone w Mozarcie za pomocą szablonów. W Mozarcie to jest zostawione klientowi i superuserzy Mozarta są w stanie konfigurować te makra i szablony. W innych systemach bardzo często jest to tak naprawdę w kodzie, więc każda zmiana wymaga interwencji producenta. Elastyczność w liczbie stanowisk i delegowaniu części realizacji. Przy prostych programach bardzo często w reżyserce są tak naprawdę dwie osoby, jest realizator oraz asystent techniczny i to wszystko. Natomiast jeżeli danego dnia mamy powiedzmy bardziej złożone systemy, bardziej złożone audycje, bardziej złożone produkcje, to możemy w łatwy sposób sobie przeskalować system na więcej stanowisk i podzielić pracę na te stanowiska. Analogicznie możemy dalej to skalować na studia. W łatwy sposób możemy przenosić, ponieważ mamy zamapowane pule urządzeń i systemów dla każdego studia,
możemy przenosić produkcję z jednego studia do drugiego w łatwy sposób, a w drugą stronę z kolei jedno studio dla każdego realizatora, czy dla każdej ekipy realizacyjnej może w zupełnie inny sposób zostać skonfigurowane, tak naprawdę wybierając jeden profil w oprogramowaniu. No i coś, co też jest dość istotne, całość pracuje na zupełnie standardowych systemach PC, to są serwery i stacje klienckie do obsługi, nie ma tutaj żadnych hardware'owych, specjalnych urządzeń. Więc to był system Mozart, który jest systemem automatyki dla tradycyjnej reżyserki, w której mamy już urządzenia do realizacji programu. Więc za pomocą tak naprawdę automatyki Mozart najprawdopodobniej redukujemy liczbę osób obsługujących nadal tą samą pulę urządzeń. Mamy jeszcze produkt, przy którym poszliśmy krok dalej i zredukowaliśmy tą właśnie, że pulę urządzeń. Stwierdziliśmy, że taka kompaktowa reżyserka będzie miała zastosowanie na rynku i okazało się, że rzeczywiście wielu klientów, którzy uruchamiali nowe kanały albo tymczasowe kanały, decyduje się na właśnie takie bardzo proste i małe reżyserki. I tu nie będę opowiadał zbyt dużo, pokażę tylko, jakie mamy możliwości realizacyjne na takim systemie. W tej chwili mamy możliwość wprowadzenia 8 sygnałów SDI i 2 IP. Wychodzimy z sygnałem programowym i clean feedem, plus media preview, który trafia przeważnie na multiviewer. Całość jest napędzana z newsroomu i funkcje, które system pełni, no to jest automatyka studyjna oczywiście, grafika 3D WizRT, playout materiałów wideo z wewnętrznych playerów, tam jest do 16 tak naprawdę odtwarzaczy. Funkcjonalność miksera wizji, rozmaite efekty, możliwość składania sygnałów oraz przeważnie towarzyszy temu pudełku mały mikser audio, który jest no tak naprawdę obok do jakichś tam prostych korekcji. Dwa przykłady realizacji. Kanał Plus we Francji uruchomił kanał Infosport, który to jest takim buletynem newsowo-sportowym i postanowił go uruchomić właśnie za pomocą systemu Vizopus. Tak wygląda przykładowa realizacja. Mieliśmy problemy techniczne. I druga realizacja ze Szwecji. Expressent jest tak naprawdę wydawnictwem, które uruchomiło kanał telewizyjny Web TV w porozumieniu z CNN. Tam oprócz systemu Opus do realizacji jest jeszcze jakby do tego systemu wpięty system studia wirtualnego, który tutaj jest używany. Także tu tak naprawdę są dwa pudełka, które robią pełną realizację studia wirtualnego plus tradycyjnego setu.
Dobrze. To wszystko? Mam nadzieję, że nie zająłem zbyt dużo czasu. Jeśli są jakieś pytania, to jestem tutaj i zapraszam do siebie. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście zagadnienia bardzo ciekawe, aczkolwiek prawie nic byśmy nie zrobili, gdyby nie było kamer. A o kamerach za sekundę rozpocznie swoją opowieść Gisbert, który przyjechał z Sonego i opowie o kamerach 4K. Nowych kamerach, które są w portfolio Sonego dotyczących 4K, dosłownie za 2 minutki.
Dzień dobry jeszcze raz wszystkim. Prosimy o zajęcie miejsc. Halo, 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 halo. Prosimy o zajęcie miejsc. Chcielibyśmy zacząć prezentację. Prezentacja torów kamerowych Sonego, torów kamerowych 4300. Tak jak wspomniałem przed sekundą, nie byłoby transmisji żadnej, nie byłoby żadnego nagrania, gdyby nie było torów kamerowych, gdyby nie było kamer, przepraszam. Tory kamerowe w szczególności
Natomiast technologia idzie naprzód cały czas, non-stop i rozwijamy się do 4K. Sony proponuje bardzo konkretne rozwiązania pod kątem 4K. Gisbert przyjechał do nas celowo, żeby Wam o tym opowiedzieć. Mało czasu, bo Gisbert musi jechać na lotnisko. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy. Pół godziny, 40 minut będzie trwała prezentacja. Yeah, thank you very much. Sorry for not speaking Polish, but that is a language I don't know, so you have to follow me in English. As he pointed out, my name is Gisbert Hochgürtel and I'm product manager for system cameras in Sony Europe, based in Germany. Today I would like to show you a little bit about our new HDC camera product range in the system camera range, so studio camera range. And I would like to start with something that you might know, that is our current portfolio of system cameras. You see here on the bottom line we have the HXC FP80, which is our low price entry-level system camera model, and then in the middle we have the mainstream HD format, mainstream HD equipment, HSC 300 and 100 camera, and then on top for the high-end, for glossy production, we have HDC 2000 series, the HDC 1700, which are our HD system cameras, and then just on the top we have the 4K system cameras, HDC 4800, 4300, P43 and PMW F55 Live. All cameras share the same accessories, so that is something we traditionally have for many years now, that viewfinders, large lens adapters, remote control panel, master setup units, all these accessories can widely be used for the entire system camera range. That is already fact, but if we look closer, you see here in the red circle, this equipment has to be replaced very soon, and you see here the HSC camera range is a camera that can only work in 1080i, and you are all from the broadcast business. You know that today we are talking about 1080p, about 4K. We are talking about HDR, high dynamic range, which is coupled or which is bundled to the progressive format. So that is something we have to replace, whereas we still keep the HXC FP80 because that was launched just a year ago on IBC 2017. It can do 4K, it can do HD, 1080p, all this can be done with this entry-level camera. And of course, the high-end camera range, the 4K camera, can also satisfy all the modern requirements. So here the main issue is that with the HSC camera the 1080p format is not possible, and as progressive scanning is not supported, we can also not do any HDR high dynamic range. And you see we can also not do IP ST2110 connection, which is becoming increasing issue in the market today, and that is also valid for the HDC 2000 and 1700 series. So this camera series cannot benefit from ST2110 connection. So let's have a look what we now launched on IBC. You see it here in the green frame. It is the new HDC 3100, 3170, 3500 camera series, and the new POV camera HDC P50. And I would like to explain on the following slides a bit about this new technology here. And all the cameras have now in common that they support 4K, they support the 1080p format, they can do HDR, and they also support wide color gamut BT 2020. So we are now at a stage where we can widely support it, and apart from the entry-level system, all other system cameras in the future can also support IP 2110 connection, so that you can all benefit from sending your signals over IP rather than on a coax cable. So let's have a closer look. You see we have
three new camera models, HTC 3100, 3170 and 3500, and we have two new types of CCU. It's the HTCU 3100 and the HTCU 3170. What do they all have in common? Well, first of all, and importantly, they all have 2/3-inch CMOS ultra high definition sensors with global shutter. And that is the world first CMOS sensor in native 4K scanning that does have a global shutter. So you will no more in future have to live with rolling shutter effects, with flash band artifacts. This sensor is absolute free of that because it employs a global shutter. Though that is a first and important step of the new within the new camera range. Secondly, we have a new DSP, a new digital signal processor unit within all the cameras, newly developed, so we can have an enhanced performance and also a wider feature set. And in the third place, but this is only valid for the 3500, for the flagship camera, we have a newly developed white color gamut prism block to even wider support the BT 2020 color space. Let me say one word to white color gamut. You all know BT 2020, and all manufacturers, they say, like Sony, we support BT 2020. But I think it is important to state here that BT 2020, the color space, is a very, very wide color space, and no equipment in the market yet can fully fill the BT 2020's color space. We all try to come as close as possible, but nobody is yet there. So compare it, you have a small kit and you buy shoes for the kit. You will buy the shoes a little bit bigger so that the kit can grow into the shoes. And the same is it with the BT 2020 color space. It's very wide, and with this newly developed prism block, we even go a little bit further into the BT 2020 color world, so to have an even better color performance. So let's start with the smallest model, with the HTC 3100. This camera head is equipped with the same sensors, with the CMOS sensor with global shutter, but this time it is scanning in HD only. So this is an HD camera model. It has a 4K sensor, but it is scanning in HD, so this camera does not support the UHD format. It has, as I said before, the new DSP. It has fiber transmission to the camera, to the CCU. It's backward compatible, and that is very important to the HTC 2000 series. So for the previous or the current generation of HD cameras, it shares the same operational features and styles. So the guy who can operate the camera head of today, he can easily operate this camera head too, because it shares the same operational philosophy. You can do a lot of upgrades by hardware and software, and for instance, if you put software licenses inside, you benefit from automatical serial number input, so this makes life easier for you in the field to quicker set up the camera. Then we have a 3170 model, which is exactly the same as the 3100, but this model comes equipped with a digital triax transmission system. So this camera model is made for those customers who still have to work with triax transmission. So that is a model, the 3170. From feature set, it is almost 100% the same. I will tell you the difference later on. And then we will have the flagship camera, the 3500. This camera is downstairs here in the exhibition hall. You can see it. And this camera has this 4K global shutter CMOS sensors, now in 4K, or let's say in UHD scanning, 3840 times 2160 pixels. It shares the same fiber transmission path. It's backward compatible to the HTC 2000 series, same operational style.
upgrade by software and hardware options, automatic serial number input for software licenses, but on top it also has an exchangeable side cover technology, so that with this top model you can change the side cover, be it triax, fiber or wireless, and I will show you on the next slide how it works. It is also compatible to our large lens adapter, so we have a Sony large lens supporter and that camera fits perfectly into that supporter. And what you see here on the left side, the camera number plate is no longer a mechanical plate that you put. It is now an electronic paper display, so that electronically the camera number is displayed, and if you like you can also put your TV logo inside. And as we have this camera head with exchangeable side cover technology, we also offer this camera as /H model, and if you order the /H model, then you get the camera without transmission side panel, so that you can go to, for instance, to Wizlink and ask them for the wireless side panel, and you add it, and then you have a wireless camera. This is how it looks like. You see here on the left side you have the fiber side panel, which is the standard for the HTC 3500, and on the right side you see the HKC TR37, which is a digital triax transmission side panel. If you want now to change the transmission path regularly, so on a regular basis, then we recommend to put the HKC CN50 option inside the camera. That gives you a single point of interfacing, a sub-D connector, so that you can easily, within a few seconds, change the side panel. If you change it only once a year, then you have to fiddle around with some cables, so then you don't need to buy this internal connection panel. But we recommend to have it installed so that you can easily change the side panel. And Wizlink, as you will see here on a later presentation from Robert King from Wizlink, they are now integrating 444 possible